Cześć wszystkim! Wyzwania rysownicze uczą nas kreatywności i zachęcają do próbowania nowych rzeczy. Dlatego dla tych wszystkich, którzy tęsknią za tutorialami na tym kanale, potraktujcie te wyzwania jako właśnie takie wskazówki, co możecie zrobić, żeby stać się lepszymi artystami i przy tym dobrze się bawić. Ja dzisiaj będę się bawić z moją kochaną Deltą, która chyba nie lubi, jak ją podnoszę, ponieważ razem wypróbujemy 3-Marker Challenge. Zwykle w tym wyzwaniu sama losuję 3 kolory z palety, natomiast tym razem to ona wylosuje dla mnie kolory i za ich pomocą narysuję, właściwie pokoloruję obrazek. Delta, przynieś, zobacz. Tak, o, tak. Czy jesteś gotowa na 3-Marker Challenge? Jesteś? Jesteś gotowa, tak? Tak, dobry pies, będzie losowanie, będziesz mi pomagać. Przynieś, Delta, apel. O. Jej, tak, dobry pies. Dobry piesek, tak, okej. Mamy pierwszy. Grzeczna jesteś, weź. Dobra. Delta, przynieś, Delta. No, przynieś. Tak, grzeczna jesteś. Grzeczny pies, tak. Przynieś. No, przynieś. No dawaj, zrób coś. Dobry piesek, tak. Dobra, to był ten. Mamy. Grzeczna jesteś, weź. Przynieś. No, Przynieś, Delta. Tak, dobry pies. Dobry piesek, przynieś. Dobry piesek, tak. Dobry pies, weź. Jej! Delta wybrała 3 zielone kolory. Deltunia, ty to tak zielony lubisz, tak? Zielony ci się podoba bardzo. Ona by się chyba chciała jeszcze pobawić. Zostaw. Podoba jej się bardzo. Tak, nie pomagasz, tak pomagasz pięknie. No już wybrałaś, poczekaj. Delta wybrała kolory Copic Ciao G00, G85 i G14. Wow, jaka różnorodność. Na tym kanale mogliście zaobserwować 2 wersje tego wyzwania. Pierwsza to losowe markery, gdzie najpierw rysowałam obrazek, a potem do każdej poszczególnej części tego obrazka losowałam jakieś tam różne markery. No i druga wersja to jest właśnie to, co widzicie, czyli 3-Marker Challenge, gdzie najpierw losuję 3 kolory, a dopiero potem tworzę obrazek. Ta kolejność nie jest przypadkowa. Co innego, kiedy masz dużą paletę i możesz eksperymentować z tym, jaki element pokolorujesz w taki sposób, żeby otworzyć trochę swój umysł, a co innego, kiedy ta paleta jest bardzo mała. Mając 3 kolory, no raczej nie będziemy się porywać na malowanie wielkich, pięknych krajobrazów, ani na rysowanie szczegółowych portretów, tylko musimy wtedy trochę przestawić nasze myślenie i tworzyć rysunek pod paletę, a nie dobierać paletę pod rysunek. Czyli wymyślamy obrazki, które będą potrzebowały jedynie akcentu kolorystycznego, albo staramy się wymyślić taką tematykę obrazka, która się będzie idealnie wpasowywać w te kolory, które mamy. I wtedy pamiętajcie, że bardzo, bardzo pomocne jest korzystanie z
czarnego i białego, bo to może niezwykle podkreślić i wzbogacić obrazek. Jak ja zaczynałam moją przygodę z markerami, to nie było mnie stać na to, żeby kupić mnóstwo kolorów, wszystkie za jednym zamachem, tylko musiałam sobie tak dobierać po troszeczku. I to wyglądało tak, że najpierw faktycznie kupiłam sobie 3 kolory, które uważałam, że mi się przydadzą najbardziej, a potem co miesiąc dokupowałam sobie 1, 2 markery, więc mówię, to było super powolne. Wtedy właśnie musiałam sobie radzić z tym, co miałam i to sprawiło, że bardziej pracowałam nad swoją techniką, eksperymentowałam, patrzyłam, jak te kolory mogą się łączyć ze sobą i takie. I tak jak już wspomniałam, wtedy nauczyłam się doceniać czerń i biel. Nawet tutaj, jak zobaczycie obrazek przed poprawieniem krawędzi i dodaniem błysków, a po, to jest po prostu wielka różnica. Przed ten obrazek wygląda strasznie, tak, jest taki mdły, nudny, nic tam się za bardzo nie dzieje, kolory się tak zlewają ze sobą, ale już zaraz za chwilę, kiedy zaczynam zacieniać niektóre miejsca, robić obrys postaci, żeby ona się bardziej tak wybijała z tła, różnicuję różne kosmyki i tak dalej. No, generalnie staram się jak najwięcej szczegółów dodać, wzbogacam w ten sposób rysunek. To właśnie sprawia, że praca wygląda bardziej profesjonalnie, wygląda na taką zadbaną, wyciucianą, taką... Tak, to jest trik, który ja zawsze polecam. Jeżeli już skończyliście rysować i stwierdzacie, że no nie jesteście zadowoleni z efektu swojej pracy, to spędźcie nad tym rysunkiem jeszcze tak z 10 minut i spróbujcie pogrubić niektóre linie, pozaznaczać coś tam, jakby właśnie sprawić, żeby oko się zaczepiało na tych ważniejszych elementach. Może spróbujcie oddzielić postać od tła, może włosy od twarzy, może tą linię szczęki od szyi. Eksperymentujcie, bo to jest najważniejsze, żeby poczuć, co należy podkreślić, a co nie. Nie da się chyba tego tak nauczyć na zasadzie, że Wam powiem, o tu zróbcie tak i tak, bo każdy rysunek może być inny i mówię, to trzeba metodą prób i błędów sprawdzać, co działa, co nie działa. I nie bójcie się, jeżeli zrobicie taki rysunek, który stwierdzicie, że o, to będzie super, nie będę już tam nic dodawać, bo może popsuję, ponieważ w ten sposób się uczycie. Jeżeli popsujecie ten fajny rysunek, to spokojnie, jak raz już stworzyliście coś fajnego, to drugi raz też Wam się uda coś fajnego. A mówię, w ten sposób się uczycie. To był taki rysunek na rozgrzewkę, a teraz skupimy się na tej takiej głównej pracy w tym odcinku. Spędzę nad nią trochę więcej czasu, żeby była jeszcze bardziej dopracowana i możliwe, że się domyślacie, że zanim zaczęłam w ogóle tworzyć obie te prace, to najpierw musiałam sobie je zaprojektować na kartce, ale zanim doszło do tych projektów, najpierw musiałam sprawdzić w ogóle, jakie są faktyczne kolory tych markerów, które wylosowała mi Delta. Możecie jednak nie wiedzieć tego, że oprócz rozpisania markerów, jeszcze sprawdziłam, jak one się łączą i jak wyglądają, kiedy nałożę jeden marker na drugi. Czy te kolory się zmieszają, czy będą się wybijać i w ogóle będzie to źle wyglądało. To jest szczególnie ważne, kiedy dysponujemy niewielką ilością kolorów, żeby sprawdzić, jak one się ze sobą łączą, bo w ten sposób możemy uzyskać odrobinkę większą paletę. Powiększamy w ten sposób swoje możliwości. I właśnie jedna z takich kombinacji kolorystycznych zainspirowała mnie do stworzenia takiej magicznej atmosfery obrazka. Zobaczyłam, jak wygląda przejście kolorystyczne od najciemniejszego do najjaśniejszego z tych kolorów i też przy okazji skojarzył mi się ten najjaśniejszy z taką krainą nocnych elfów. Więc pomyślałam, że to by fajnie wyglądało, gdyby narysować jakieś tam rośliny, nad którymi rozciąga się taka fajna łuna. I wśród tej roślinności wyobraziłam sobie mężczyznę. I cały ten obrazek ma mieć taki lekko tajemniczy nastrój i ten mężczyzna jest kwintesencją tajemniczości, bo tak patrzymy na niego i nam się wydaje, że on nie pasuje do tych dzikich zarośli, bo sam wygląda na takiego zadbanego, przystojnego faceta, który w sumie jest ubrany całkiem modnie, ale jednak ma tą fajkę w ustach, coś sobie tam z tej fajki ulatuje i ma ten kapelusz, który ma jeszcze kłos przyczepiony.
Więc patrząc na niego, człowiek ma ochotę aż spytać, ale co pan tutaj robi? Jaka jest pana historia? Bo już na pierwszy rzut oka widać, że ten gość nie jest zwyczajny. Jestem bardzo wdzięczna mojej psince za to, że wybrała mi właśnie takie kolory, ponieważ jeśli mam być szczera, to ja sama nigdy w życiu bym nie wybrała takiej palety. Może przede wszystkim dlatego, że według mnie te kolory zupełnie do siebie nie pasują. Ani odcieniem, ani nasyceniem, chociaż pochodzą z tej samej rodziny. Ale widzicie, wystarczyło tylko otworzyć swoją głowę i już pojawiły się w głowie nowe pomysły. Ba! I to nawet nie byle jakie pomysły, tylko takie, których nigdy w życiu bym chyba normalnie nie miała. Tak więc dziękuję Ci, Delta, dziękuję. Jest jeszcze jedna rzecz, o której miałam wspomnieć, bo widziałam w komentarzach, że pytaliście mnie o to, czemu, w ogóle skąd się wziął pomysł na takie miniatury, które robię ostatnio. I muszę Wam powiedzieć, że ten pomysł po prostu wziął się z początków mojego kanału, bo nie wiem, czy jesteście ze mną na tyle długo, żeby pamiętać, jak na początku rozpoczynały się moje filmy. To wyglądało tak, że otwierał się taki zeszyt. Na okładce nakleiłam własnoręcznie narysowane przeze mnie puzzle. No i jak ten zeszyt się otwierał, to ukazywał stronę, na której była narysowana moja podobizna. Rysowałam siebie w tematyce filmu, który miał się pokazać. I ja po prostu wróciłam do tego pomysłu, czyli chciałam, żebyście klikając film, jakby rozpoczynając to oglądanie, mieli w głowie obraz takiego rysunkowego świata, że ja jestem w tym rysunkowym świecie i tak po prostu wróciłam do tego pomysłu. Tutaj obrazek już jest gotowy. Powiedzcie mi koniecznie, czy udało mi się uzyskać ten taki tajemniczy, magiczny klimat i czy postać tego mężczyzny Was intryguje, czy nie. Co tydzień daję Wam zadanie, co możecie narysować i proszę, żebyście wysyłali mi prace związane właśnie z tą tematyką, którą zasugeruję. I robię to dlatego, ponieważ chcę Was może trochę zainspirować, a może tak trochę popchnąć do działania, żebyście spróbowali się rozruszać, coś tam stworzyć. To dlatego, że ja kocham rysować, naprawdę kocham i próbuję Was w jakiś sposób tym zarazić. Ale oprócz tego jestem po prostu mega ciekawa Waszych pomysłów, ponieważ już nieraz mnie zaskoczyliście, czy to niesamowitym wykonaniem, czy jakimś super pomysłem, czy może w ogóle podejściem humorystycznym, który mnie totalnie zawalił z nóg. Tym razem chciałabym, żebyście ze swojej kolekcji, nie wiem, kredek, farb, markerów wylosowali 3 kolory i za ich pomocą stworzyli jakiś obrazek. I te rysunki wysyłajcie mi na olsikowo@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa 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 pa!